Teraz przejdziemy sobie do autoterapii bólów głowy poprzez ucho i poprzez strefę unerwienia nerwu błędnego. Tak więc nerw błędny unerwia całą tą wewnętrzną stronę ucha i tutaj będzie kilka kluczowych punktów. Są to tak zwane strefy Ramseya-Hunta, więc będziemy mogli wpływać tutaj na bóle głowy, ale również na różnego rodzaju objawy autonomiczne u pacjentów, więc jakby związane z narządami wewnętrznymi, czyli różnego rodzaju nudności, zawroty głowy, łzawienia, silnotoki, suchości ust, tak? Więc będzie to bardzo przydatny obszar. Do stymulacji możemy wykorzystać pina. Tak? Jest to najlepsze narzędzie, które do tego służy. Ewentualnie w warunkach domowych można jeszcze wykorzystać wykałaczkę lub odgiąć widelec, tak żeby tylko jedna ta igła tam została do stymulacji. Więc tutaj przejdziemy sobie na skrawek obrąbka ucha i idziemy na środkową jego część. I tutaj naciskamy, stymulując to. I czekamy pół minuty, minutę, aż zacznie nam się to wyciszać. To jest punkt dla nerwu błędnego, główny punkt dla nerwu błędnego. No, czyli przy sytuacjach stresogennych, dla równoważenia sobie, w sytuacji, gdzie byliśmy w dużej mobilizacji, w sytuacji właśnie walki, ucieczki lub w nowych badaniach też okazało się, że układ współczulny, czy ten reakcji i ucieczki angażuje się również mocno przy opiece nad kimś chorym. Nawet jest to bardziej przeciążające dla niego, więc jakby tutaj ta strefa na uchu również się bardzo przyda. Tak jak również jakby przy pracy ze wszystkimi, przy problemach ze wszystkimi narządami wewnętrznymi, czy innymi objawami autonomicznymi. Teraz z tego punktu, jeżeli przejdziemy sobie dalej, tutaj na koniec tego obrąbka, tak, możemy sobie nacisnąć znowu i to jest obszar dla nadnerczy. Tak, czyli nadnercza będą aktywowały się i wytwarzały kortyzol przy dużym stresie. Tak? Jeżeli jesteśmy poddani dużemu stresowi, wtedy wytwarza się kortyzol, czy tak zwany też hormon depresji. Oczywiście kortyzol też ma swoje dobre funkcje, działa też antyzapalnie, więc też jego odpowiednia ilość jest potrzebna, ale jeżeli jest go za dużo, niestety wpływa na stany depresyjne. Więc tutaj mamy punkt dla kortyzolu i dla nadnerczych oraz dla depresji. Teraz od tego centralnego punktu dla nerwu błędnego możemy pójść nieco wyżej i tutaj będziemy mieli punkt dla narządów jamy brzusznej. Tak, czyli przy problemach z żołądkiem, z wątrobą, z jelitami możemy stymulować sobie ten punkt, a na przykład drugą rękę położyć sobie na splocie słonecznym, na brzuchu, tak, i sobie delikatnie czy rozmasować brzuch, rozluźnić, czy po prostu przy okolicy splotu, tutaj na przykład pod mózgiem położyć sobie rękę. Tak, i tutaj znowu wracając do tego centralnego punktu, schodzimy troszkę poniżej niego i tutaj będziemy mieli punkt dla narządów klatki piersiowej, tak, czyli grasicy, serca, płuc, oskrzeli, więc przy tych problemach możemy stymulować ten punkt. Oczywiście znowu możemy położyć sobie drugą rękę właśnie w okolicy na przykład grasicy. To jest bardzo dobre dla stymulacji brzusznej części nerwu błędnego, która jest związana z reakcją socjalną na stres, czyli tą taką najlepszą, najbardziej jakby optymalną, żeby wyciszyć te mniej pożądane, przeciążające nasz system. Prawda? Więc można uciskać sobie ten punkt, równocześnie przykładając dłoń na klatkę piersiową lub na obszar, który na przykład będzie bardziej wrażliwy. Można sobie również ucisnąć takie miejsce lub będzie zwiększona temperatura, tak? Czyli lokalna. Czyli na przykład poczujemy sobie gdzieś na klatce piersiowej obszar, który jest cieplejszy. Możemy ułożyć tam rękę tak, jakbyśmy chcieli delikatnie wczuć się w te tkanki i je rozluźnić. Tak? To samo możemy robić właśnie z punktem dla brzucha, czyli szukamy sobie takich obszarów, które są bardziej aktywne termicznie, prawda? Lokalnie bardziej aktywne termicznie, układamy tam sobie dłoń, przytrzymujemy
pływamy sobie troszkę z tą tkanką, aż nam się to rozluźni.